Platforma eProdziekan jest podstawowym narzędziem komunikacji uczelni ze studentami. Umożliwia ona bieżący dostęp do wszystkich danych dotyczących toku studiów, ocen zobowiązań finansowych studenta czy do aktywowania mLegitymacji studenckiej. Platforma ta służy także do przekazywania studentom bieżących informacji dotyczących organizacji zajęć, zmian w planach zajęć i terminów konsultacji. Platforma dostępna jest pod adresem eprodziekan.usz.edu.pl. Aby uzyskać dostęp do swojego konta, należy zalogować się na platformę, korzystając z tych samych poświadczeń, które służą do logowania się do pozostałych systemów uczelni. Adresu studenckiego konta pocztowego w domenie stud.usz.edu.pl i przypisanego do tego loginu hasła. Po wprowadzeniu ich w odpowiednie pola na stronie logowania, otwarty zostanie główny ekran platformy. Po lewej stronie znajduje się menu użytkownika, w górnej części okna belka skrótów, a w centralnej przesłane do studenta komunikaty, uporządkowane od najnowszych do najstarszych. Polecenie e-indeks w menu i ikona oceny na belce przenoszą do części platformy, w której zgromadzone są informacje o ocenach uzyskanych z egzaminów i zaliczeń. Polecenie pokaż oceny przy każdym z semestrów rozwija listę z wykazem przedmiotów i ocen uzyskanych w semestrze. Dane te pobierane są automatycznie z systemu dziekanatowego niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez zaliczających przedmiot wykładowców. Kliknięcie w menu w polecenie komunikaty albo w polecenie aktualności na belce przenosi na główną stronę profilu do listy komunikatów, uporządkowanych od najnowszych do najstarszych. Na liście wyświetlany jest nagłówek i początek komunikatu. Aby zapoznać się z pełną treścią, wystarczy kliknąć w polecenie Czytaj więcej. Menu Student zawiera zakładki przenoszące do stron z danymi dotyczącymi toku studiów. Polecenie Dane studenta, można je wywołać także z listy rozwijanej pojawiającej się po kliknięciu swojego nazwiska na belce, przenosi do podglądu danych osobowych zapisanych w systemie. W razie niezgodności tych danych z rzeczywistością należy skontaktować się z sekcją do spraw studenckich, dziekanatem na swoim wydziale. Nie ma bowiem możliwości samodzielnej edycji tych informacji. Zakładka Tok studiów przenosi na stronę z danymi o kierunku studiów. Na liście wyświetlane są kierunki studiów i podstawowe informacje, takie jak nazwa kierunku, rok akademicki czy semestr studiów. Więcej informacji dostępnych jest po kliknięciu polecenia Szczegóły. Znaleźć tam można m.in. informacje o dacie rozpoczęcia studiów czy przypisaniu do grup zajęciowych. Polecenie Historia semestrów przenosi na listę z danymi o semestrach bieżącego toku studiów. Oprócz danych o przypisaniu do grup, znaleźć tam można, przy semestrach już zaliczonych, także informacje o średniej ocen uzyskanych w semestrze punktach ECTS i dacie zaliczenia semestru. Wybranie polecenia Średnie roczne wyświetla dane o średnich ocen uzyskanych za całe kolejne lata studiów. Ostatnie polecenie w tej grupie, Aktywacja mLegitymacji, przenosi do modułu generowania kodu QR pozwalającego na przypisanie do aplikacji mObywatel mLegitymacji studenckiej. Szczegóły wykonania tej operacji omówione są w odrębnym filmie dostępnym na platformie Moodle. Polecenie Wybory i deklaracja rad przenosi do modułu pozwalającego na złożenie deklaracji uczestnictwa w przedmiotach do wyboru, specjalnościach czy seminariach magisterskich. Studenci studiów niestacjonarnych znajdą tam także możliwość złożenia deklaracji dotyczącej ilości rat, w jakich będą regulować opłaty semestralne. Wybór linku Opłaty z menu albo polecenia Moje finanse z rozwijanego menu na belce daje dostęp do informacji o zobowiązaniach finansowych wobec uczelni. Karta zobowiązania pozwala na wyświetlenie wystawionych przez uczelnię faktur wraz z informacją o tym, czy zostały już rozliczone. W górnej części okna wyświetlane jest podsumowanie zobowiązań i wpłat, a także numer indywidualnego rachunku bankowego, na które należy tych wpłat dokonywać. Karta Wpłaty zawiera listę zaksięgowanych wpłat. Polecenia znajdujące się w grupie Stypendia dotyczą składania wniosków stypendialnych. Ta grupa funkcji systemu opisana została w osobnej instrukcji, dostępnej po wybraniu polecenia Instrukcja składania wniosków. Wybranie z menu polecenia Konsultacje przenosi na podstronę zawierającą informacje dotyczące terminów konsultacji wykładowców. Wyszukiwarka w górnej części okna pozwala na zawężenie listy do wybranego roku akademickiego, semestru i nazwiska wykładowcy, w zależności od potrzeb.
Po ustawieniu kryteriów i kliknięciu polecenia filtruj, lista zostanie ograniczona zgodnie z wprowadzonymi warunkami. Lista, która pojawia się po kliknięciu w logowanie do systemów, pozwala na szybkie wywołanie stron logowania systemów Office 365 i e-learningowej platformy Moodle. Warto także zapoznać się z materiałami dostępnymi w ostatnim elemencie menu – przydatnych informacjach. Poszczególne polecenia przenoszą do dokumentów zawierających najpotrzebniejsze informacje o organizacji roku akademickiego czy regulaminie studiów. Kliknięcie w nazwisko na belce i wybranie polecenia Zmiana hasła uruchamia stronę pozwalającą na samodzielną zmianę hasła dostępowego. Strona ta jest dostępna także bezpośrednio po wpisaniu adresu zmianahasla.usz.edu.pl. Pozwala ona zarówno na zmianę aktualnego hasła, jak i na odzyskanie dostępu, jeżeli np. hasło zostało zapomniane. W pierwszym przypadku należy w odpowiednie pola formularza wprowadzić kolejno adres e-mail poczty studenckiej, mający zawsze postać numer albumu stud.usz.edu.pl, aktualne hasło przypisane do konta oraz 2 razy nowe hasło. Wprowadzane hasło powinno spełniać standardy bezpieczeństwa, mieć co najmniej 8 znaków, z których przynajmniej 1 jest wielką literą, 1 jest cyfrą i 1 jest znakiem specjalnym. Hasło nie powinno zawierać imienia, nazwiska, fragmentów adresu e-mail. Zalecamy ze względów bezpieczeństwa korzystanie przy tworzeniu haseł z generatorów, które pozwalają na szybkie wylosowanie kombinacji przypadkowych znaków spełniających takie wymagania. W przypadku konieczności zresetowania hasła dostępowego do systemów uczelnianych istnieje możliwość wysłania wiadomości e-mail zawierających stosowne dane. W takim wypadku należy wybrać polecenie Wyślij hasło na prywatny adres e-mail. W pola formularza należy wprowadzić swój adres e-mail w domenie stud.usz.edu.pl oraz prywatny adres e-mail. Ten drugi adres musi być zgodny z adresem, który został podany w dokumentach rekrutacyjnych. Tylko jeżeli te dane będą zgodne, system wyśle na prywatną skrzynkę wiadomość pozwalającą odzyskać hasło. W przypadku, gdy nie ma dostępu do podanego w trakcie rekrutacji adresu, konieczne jest skontaktowanie się z sekcją do spraw studenckich i aktualizacja danych. Platforma eProdziekan jest rozbudowywana. Zachęcamy do śledzenia komunikatów, w których Uczelniane Centrum Informatyczne będzie informować o nowych funkcjach systemu i sposobach korzystania z nich.